Witajcie w unboxingu SmartMe. Dzisiaj mamy dla Was robota odkurzającego. Mieliśmy ich już kilka, ale tym się wyróżnia tym, że poza samym robotem dostaliśmy do niego specjalną stację, która opróżnia jego odpady. Koniecznie zobaczcie. Unboxing rozpoczniemy od samego robota. Firma Proscenik, powiem szczerze, że nie znam. Pierwszy raz widzę ich robota, zobaczymy jak się będzie sprawował, ale zdecydowali się na to, żeby zrobić coś innego, tak jak ma Roomba w swoich topowych modelach specjalne stacje na odpadki. On również go ma. W cenie znacznie niższej, bo tego robota dostaniecie poniżej 2000 zł. Więc zobaczmy, co się znajduje w środku. Odpakowujemy. Pudełko jest spore. Na samym przodzie wita nas rysunek robota, żeby nas ktoś przypadkiem nie zrobił w bambuko, czyli możecie sobie porównać. Jeżeli zamówiliście i wygląda tak jak na rysunku, znaczy, że macie farta, jeżeli nie, no życie. Dobra, lecimy dalej. Instrukcje. Co my tu mamy? Instrukcja użytkownika. Języka polskiego brak. Instrukcja aplikacji. I feedback. Ok. Lecimy dalej. Tutaj mamy specjalne worki na śmieci. Dobra, naprawdę tu jest bardzo dużo dodatków, więc najpierw zaczniemy od dodatków. Tutaj mamy szmateczki, czyli podejrzewam, że robot potrafi mopować. Tak jak wspominałem, dostaliśmy go z Geekbuyingu i sami jeszcze do końca go nie znamy. Dobra. Dokładnie, czyli proszę, element mopujący, czyli to jest odkurzanie z mopowaniem. Nawet baterię dorzucili. Ok. Tutaj mamy filtry. To jest naprawdę wszystko. Pilot. Mamy pilota do robota. Taki podobny trochę do pilota z Xiaomi. Nawet powiem szczerze, że identyczny. Tylko ma inne rysuneczki. Nieładnie. Ale ok. Pilocik, aczkolwiek powiem szczerze, że nie przepadam za pilotami do robotów. Dobra. Później. Coś tu jeszcze jest ukryte. Filtr. Zasilacz, pewnie do stacji ładującej. No, to czas na robota. To patrzymy. Okay. Więc tak wygląda ten robot. To jest Proscenik M7 Pro. Wygląda tak naprawdę podobnie do większości robotów odkurzających. Xiaomi Roborock. Tutaj widzę różnicę. Ma dwie szczotki boczne zamiast jednej, jak w większości. Ok. I chyba główna różnica jest taka, że on się nie otwiera. Bo to jest właśnie ten robot z stacją i on tu w ogóle nie jest w stanie nic zrobić. No, będzie ciekawie. A w opakowaniu mamy jeszcze stację dokującą, identyczna jak we wszystkich nowych robotach, i dwie szczotki boczne, więc bardzo dużo wszystkiego, nawet pilota dorzucili. Wow, gdyby każdy po prostu tyle akcesoriów dorzucał, jeszcze patrzę, czy czegoś tu nie ukryli, to świat byłby piękniejszy. Idziemy do samej stacji. I stacja, czyli taki inteligentny kosz na śmieci, do którego się podpina. Patrzymy. Jedno opakowanie, drugie, trzecie, czwarte, matko jedyna. Tego nie widzicie nawet za bardzo. Ok, tutaj też mamy instrukcję, z tego co widzę. Jedyna różnica jest taka, że mamy całkiem grubą instrukcję kosza. Dobra. Trochę tektury. I teraz wyciągamy sam pojemnik. Tak wygląda pojemnik. Pozwolicie, że usunęliśmy część, w której walczę z tym, żeby go wyciągnąć. Spory. Tak naprawdę ma wielkości i kształtu tak naprawdę śmietnika z
stacją dokującą, więc moje pytanie jest, to po co jest druga? Ale dobra, to wyjdzie w recenzji. I tutaj jak patrzę do środka, to widzicie, że jest pojemnik i mamy również worek na śmieci. Czyli ten jeden dodatkowy worek to właśnie pewnie był do tego. I w sumie tyle. Więc to jest cały unboxing. Jak sami widzieliście, ciekawy odkurzacz. Nie mogę się doczekać recenzji. Będzie pewnie wkrótce. I serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych unboxingów innych odkurzaczy i nie tylko. Lajkujcie nasze filmy i subskrybujcie nasz kanał. Trzymajcie się.